Jestem tutaj już totalnie na wylocie Gori. Szukam miejscówki takiej, żeby stanąć i zacząć tutaj machać, próbować złapać jakiś transport do tego Tbilisi całego. Ale czy mi się to uda, to nie wiem. Tbilisi? No, okej. Smaży na tym asfalcie konkretnie. No i jadę tutaj sobie stopem. Państwo, taka miła para, młodzi ludzie z Czech zabrali mnie tutaj na stopa. Także miałem farta, dosłownie postałem tam kilka minut, może 5, nie wiem, 7 minut i zatrzymali się, zabrali. Bardzo fajni, sympatyczni koniki. I need to speak few words to my camera, okay? No, wysiadłem tutaj ze stopa. Taką przerwę zrobiliśmy sobie tutaj. Ja nawet bym nie wiedział o niczym takim, bo nie doczytałem. Idziemy tutaj w kierunku takiego pięknego, olbrzymiego kościoła, w którym podobno znajduje się szata, czy tam fragment szaty, w którą był zawinięty Jezus już po śmierci, tak? Jak tam został ukrzyżowany i tak dalej. No nie wiadomo, czy to prawda, czy tam można wziąć to między bajki, to już wiadomo, pewnie tego typu szat może po całym świecie jest kilka i każdy sobie tam dopowiada historię. Tam daleko oni idą właśnie. Ta Czeszka naprawdę fajna. Chyba najładniejsza kobieta, jaką spotkałem tutaj do tej pory. Chłopaczek też bardzo sympatyczny. Gruzinki tak mi średnio tutaj do gustu przypadły, a ta w końcu Czeszka. No Czeszki słyną z tego, że są ładne i ta naprawdę bardzo fajna. No idziemy tu na parę minut, tutaj wyjdziemy do tego kościoła. Oni tam wybili do przodu. Tutaj taka miniaturka. Babcie siedzą, biedulki, tu pieniążki zbierają. No zobaczcie, kurde, no. Niesamowita miejscówka. I to tak całkiem widzicie z przypadku. Gdyby nie ten mój transport przypadkowy, czyli autostop, to nawet bym o tym nie wiedział. Pojechałbym marszrutką bezpośrednio do Tbilisi. Także już wiem, że to był mega dobry, fajny pomysł, żeby tutaj z tego autostopu skorzystać. No i akurat trafiłem na fajnych mega ludzi. Myślałem, że zabierze mnie ktoś tutaj miejscowy, Gruzin, a trafiłem akurat na turystów, na miłą, sympatyczną parę z Czech. Mamy 17:38, a tutaj pan na wejściu powiedział, że do godziny 20 trwają jakieś tam obrzędy i nie ma możliwości wejścia. No gościu mnie po prostu wyprosił, nie wpuścił. Także dupa z tego. No jest to zdecydowanie największy obiekt sakralny, jaki do tej pory tutaj udało mi się zobaczyć w Gruzji. Największy kościół, katedra. No żałuję, że nie można wejść do środka. To właśnie ten znajomy z Czech powiedział mi, że to podobno jest drugi najstarszy też kościół tutaj w całej Gruzji. No i rozmiarem też robi wrażenie. Później doczytam, czy to jest największy, czy jeden z większych. No i jedziemy dalej. Komercyjna infrastruktura tutaj widać mocno rozwinięta, knajpki. Ewidentnie wjeżdżamy już tutaj do Tbilisi, centrum. Tam już takie zaczęły się wysokie blokowiska. Także jeszcze chyba może, nie wiem, 5-10 minut i wysiadka. No już tutaj na wjeździe widać, że to miasto jest w końcu stolica, bardziej nowoczesne, troszkę lepiej to wszystko wygląda, mniej obskurnie.
Dojechałem, wysiadłem, w końcu pożegnałem się z tą parką, z tymi Czechami. No naprawdę było bardzo fajnie, sympatycznie. Wysiadłem, wyrzucili mi jakiś kilometr od mojego hostelu, teraz tam próbuję dojść. No i zobaczcie, już widzę, że tutaj mi się zdecydowanie będzie bardziej to podobało niż w tym Kutaisi. Już tu wszystko widzę, jest bardziej zadbane. Ładniej to wygląda, kamienice, budynki odnowione, zobaczcie. Elewacje, tam jakieś knajpki. Tutaj jakiś park, tu jakiś kurczę pomnik jakiegoś tam bohatera. Tbilisi, stolica. Prawie 1 200 000 mieszkańców, największe miasto Gruzji, no w końcu stolica, tak przeważnie stolice są umiejscowione w największym mieście w danym kraju. No tak też jest tutaj w tym wypadku. Także praktycznie 1/3 całej populacji Gruzji mieszka tutaj w tym mieście. Pogoda fajna, słońca już nie ma, także nie grzeje. Ludzie przesiadują sobie, proszę bardzo, tutaj gdzieś na trawnikach, na ławeczkach. Pieski chłodzą się tutaj w wodzie. Muszę się przedostać na drugą stronę ulicy, ale tu ruch taki jest, że dosyć ciężko. Żadnego przejścia tutaj w pobliżu nie widzę. Ani takiego normalnego, ani takiego podziemnego. Wszyscy naparzają. Tam jakiś jeden odważny człowiek na środku się stoi. I ja muszę zrobić dokładnie to samo. Czekam na właściwy moment. Już zaczyna grzmieć i pierwsze krople deszczu spadają. A zostało mi podobno 550 metrów. No. Nie chciałbym tu zaraz być zmuszony do tego, żeby się chować gdzieś tutaj w bramie. A do tego podejście mam tutaj takie dosyć strome. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam sieć sklepów Spar. I tu pod górkę cisnę. Ten mój hostel jakoś wysoko jest. No teraz znowu mi pokazuje, że tak jakbym się oddalał 550 metrów. Ale przynajmniej wyszedłem na jakąś taką prostą. Jakieś takie wąskie uliczki. No teraz znowu się czuję, jakbym się znalazł w innej epoce. Znowu takie zadupie. Ale ma to swój urok. Klimat. 400 metrów, no. Ale kogo wie, czy w prawo, czy w lewo, no. Rozwidlenie takie i nie wiadomo gdzie iść. Zmachałem się. Przerwa. No trochę mnie przeraża, bo jak ja mam zejść, to wiadomo, z górki jest łatwo, ale jak ja będę miał tak tutaj, kurwa, wchodzić i schodzić może 2-3 razy dziennie przez te 2 dni, żeby wyjść ze swojego hostelu i potem wrócić do swojego hostelu, to normalnie wyzione z ducha. Fajny widok, panorama. No oczywiście po deszczu jeszcze trochę kropi. Ładnie to wygląda. Tu dochodzę już do jakiejś głównej ulicy. O! Ja po prostu jakimś dziwnym skrótem szedłem pieszy. Jakbym jechał samochodem, by było prościej. Ale to tradycyjnie. Skróty są dobre, ale męczące. Dotarłem. Trochę to trwało, najpierw pod górkę, później kawałek musiałem zejść z górki, ale jestem pod takim jakimś wejściem, które ciężko jest wypatrzeć, no ale jest nazwa. Nazywa ten hostel Ad Funicular. No i wchodzimy. Łapię za kramkę, zobaczymy, co tam zostanę w środku. Aż się boję. Godzina 20:30 dokładnie, a jest ciemno, jakby było zdecydowanie później i delikatnie kropi, ale to nie jest jakiś ciężki deszcz. No i z tego, co sprawdzałem prognozę pogody na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór, to lepiej już nie będzie. No, pogoda w kratkę, raz tak, raz siak. Co
zrobić. No pewnych kwestii nie przeskoczymy. Jakaś duża galeria handlowa, sieciówki, H&M. Nie no, tutaj zupełnie inna bajka, zupełnie inny świat. To powrót do 2023 roku. Nawet nie ma co tutaj porównywać do Kutaisi. Tutaj bardziej nowocześnie, bardziej cywilizowanie, bardziej to wszystko reprezentacyjnie wygląda. No, podoba mi się. Galeria Tbilisi. Tutaj doszedłem do takiego większego ronda. To jest plac Świętego Jerzego. Tam po środku widzicie, na górze jest posąg Świętego Jerzego, a na dole napis Euro Georgia. Także no, marzy im się chyba wstąpienie do Unii Europejskiej. Obejdę tak w koło tutaj to rondo. Policja takimi śmiesznymi wozami jeździ. W Kutaisi tak samo wyglądały Skody. Obszedłem w koło tutaj ten plac rondo Świętego Jerzego. Chodzę w jakąś taką uliczkę, bo słyszę tam muzyka na żywo, jakieś kluby, restauracje. Podejdę tam bliżej. Coś tam grają. Kurwa, grzmi. Wow, nie wiem czy to słychać, ale pioruny tam walą gdzieś. Widzę, że tutaj się zaczyna życie nocne. Knajpa na knajpce. Po jednej stronie ulicy, po drugiej stronie ulicy. Na pewno jeszcze mam w planie do którejś z nich się wbić. Wypiję kolejnego browara. Znaczy kolejnego, no. Żebym nie zrobił tu z siebie jakiegoś alkoholika, bo dzisiaj było tylko jedno tam w tym Gori. Chociaż coś czuję, że dzisiaj to bardzo późno wrócę do siebie, do hotelu, bo tutaj życie chyba nocne trwa non stop, 24 na dobę. Tu jakiś sklep z pamiątkami, chyba jeszcze otwarty, a może nie, może już zamykają, nie wiem. No bo tradycyjnie będę szukał jakiegoś sklepu z pamiątkami tam, żeby były to takie talerze porcelanowe. Także mógł sobie kupić kolejnego do kolekcji. Niby fajnie, ale tak szczerze to ujowo. Nie no, żartuję, nie? No ten deszcz trochę tutaj psuje nam ujęcia. Tu jakiś kolejny market. Kolekcja win. Gruzja słynie ze smacznych win. Postój taksówek, same hybrydy, Priusy. Biedy nie widać. Tam po drugiej stronie ulicy nocny klub pod nazwą Angels. Także widzę, że tutaj jest tak liberalnie. A podejdę tam bliżej. Zorientuję się w temacie. Panie chyba na rurze.
No wybadałem temat, to co tam chodzi z tym nocnym klubem. Wstęp jest darmowy, ale trzeba wybulić 125 lari, czyli no co, prawie tam, nie wiem, 180 zł w tych granicach. No i te pieniądze mamy tam do wykorzystania na alkohole, drinki, tak. Ale jest młoda godzina, jeszcze za wcześnie, a poza tym wiadomo, jestem w pojedynkę. Tego typu miejsca przyciągają trochę może nieciekawe towarzystwo, także tak tylko z ciekawości informacyjnie, jakby ktoś z Was, jak tutaj ktoś z Was przyjedzie, był zainteresowany tego typu przybytkiem. Wejdę trochę tutaj pod dach, żeby nam nie padało. Także będziecie widzieli, na czym to polega. Także luz blues, tego typu rozrywki też tutaj w tym mieście się jak najbardziej znajdą. Dla każdego chętnego coś ciekawego. Ja tu skryłem się w takiej bramie. Na głowę nic nie leci. Przed chwilą tu w sklepie kupiłem w takim sparze kolejnego browara Argo. Skończyła mi się już gotówka, także zapłaciłem kartą Revolutem. Niecałe 3 lari, czyli tam pewnie będzie jakieś 5 zł za browara. O nic, wypiję tutaj w bramie tego browara i cisnę dalej. Może w międzyczasie ten deszcz trochę zelży. Prawdziwy Polak. Browar w bramie po taniości. Napotkałem tutaj jakąś taką restaurację, no i chyba się skuszę. Kaczapuri już próbowałem, ale na te pierożki, to u nich to się nazywa chyba kinkali, tak, kinkali. Różne rodzaje pierożków z mięsem, z grzybami, z ziemniakami i z serem. To bym wziął sobie jakiś taki miks z grzybami i z serem. Ceny podane, nie wiem czy to za sztukę. Chciałem zamówić miks tych pierożków, bo miałem do wyboru albo z mięsem, albo z serem, albo z grzybami, albo z ziemniakami. Ale okazało się, że nie ma możliwości miksowania, tylko zestaw się składa z 5 sztuk i trzeba się zdecydować na którejś z nich. No i wziąłem te pierożki King Hali z grzybkami. Do tego browarek. No i co? Jest skucha, bo deszcz ciągle naparza. Wyszedłem już z tej restauracji, pojadłem, napiłem się, powiem Wam, że trochę mnie złapało, bo wcześniej obaliłem tego browara w bramie. Teraz doprawiłem się jeszcze kolejnym browarem w restauracji. No i jest fajnie, wesoło. W restauracji rachunek zapłaciłem, w przeliczeniu na polski płaciłem kartą 30 zł. No niektórzy mi zarzucają, że za dużo na tych swoich vlogach opowiadam o tym, co ile kosztuje i tak dalej, ale to, no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest przydatne, będziecie mieli jakieś mniej więcej pojęcie, nie? Czy jest tanio, czy jest drogo w danym miejscu, w danym kraju, nie? To powiem Wam dokładnie w szczegółach, jak to było w tej restauracji. Zamówiłem te pierożki, te King Hali. Sztuka kosztowała 1,70 lari,
za 5 sztuk tam 9 lari. Do tego piwko za 7 lari, czyli 9 dodać 7 daje nam 16. Ale do tego, tu no może to zależy od restauracji, ale tutaj jest taka zasada, że do tego doliczyli mi 15% jakby, no taki serwis, tak? I summa summarum rachunek mi wyszedł 19 lari, zapłaciłem rewolutem 30 zł. Także tam spoko, tymi pierogami naprawdę się zapchałem. 5 sztuk, ale takich, nie no, smaczne było, chociaż te ciasto mogłoby być takie wedle mnie trochę może delikatniejsze, bo było takie dosyć grube. Ale ten sam farsz w środku, wszystko fajnie. No ale zobaczcie, co tutaj się dzieje, no dosyć kurwa ulewa, nie? Od czasu do czasu tam słychać jakieś grzmoty. Nie wiem, co tu dalej robić, no. Pojedzony jestem, napity. Połaziłbym jeszcze, tu się poszwendał po tym mieście, no ale przy tych warunkach pogodowych nie bardzo. Ale przynajmniej jestem wylozowany. Dużo mi nie trzeba. 2 browarki tam średnio one mają niecałe 5%. Tak widzę, ten browar tak oscyluje w granicach 4,8-4,6%. Przebitka tak jak w Polsce między browarem sklepowym a restauracyjnym jest, nie wiem, 3-krotna, 4-krotna, 2-krotna, no tam zależy. Za pierwszego browara ze sklepu zapłaciłem niecałe 3 lari, za tego w restauracji zapłaciłem 7, nie? Kolekcja win. Ceny, proszę bardzo, tu chyba najdroższe z tych, co na razie tu widzę, 140 lari. Jedna flaszka. No to już jakiś konkret, nie? Czyli no prawie 200, nie? Za winko. No ale mamy też tańsze, 30 lari, 32, 20 lari, o, czyli tam 30 zł. No ale to i tak nie jest jakoś tam mega tanio, nie wiem, które tu najtańsze, 24, 20 lari, 17, 15, o, czym niżej, tym taniej, o, tu najtańsze, 15 lari, 18, 15, do wyboru, do koloru. Ale czy to jest jakoś mega tanio? No chyba nie znalazłem tutaj tańszego wina niż tam w Polsce można kupić. No nie mówię o jakichś tam jabłcokach, nie? Ale moje ulubione to na przykład ja lubię te Fresco. To tam w Woszą kosztuje 12 zł, nie? Whiskacze. Jasie wędrowniczek 110 lari. No to też sporo. Koło 150 zł. No kurwa, tam deszcz napierdziela konkretnie i tak dlatego tu próbuję przemarudzić trochę tego czasu, ale to już niewiele mi to da, bo ten deszcz najprawdopodobniej nie przestanie padać. Tutaj znowu możecie zobaczyć te, jak to się nazywało, cinczale czy jakoś tak. No nie bardzo mi to podchodziło. Jadłem to tam na targu w Kutaisi. Nic specjalnego, no. 2,50 tu sztuka. Ja chyba zapłaciłem w Kutaisi 2. Okay. Nawet magnesy można kupić z kaczapuri, o. I pierożki, proszę bardzo. King Harry. Nie no, masakra, masakra. Ciągle pada. Dobrze, że tutaj sporo jest, dosyć zielono, tych drzew jest dużo i one chronią co nieco od tego deszczu. Gofry. No ale i tak jest lipa.
Rzeka Kura. Fajnie tutaj zagospodarowane, po jednej, po drugiej stronie oświetlone. Pięknie to wygląda, podoba mi się. Jeszcze raz powtarzam, to wróciłem do cywilizacji. Duże miasto, gwarne. Życie tętni całą noc. W końcu deszcz przestał padać. Wracam z powrotem tam gdzie byłem wcześniej, tam gdzie ten zespół grał, ta muzyka. Tam było fajnie, dużo knajpek, bo teraz idę, tak jak mówiłem, tutaj wzdłuż tej rzeki Kury. Idę tam w kierunku tej muzyki na żywo, z racji tego, że muzyka jest moją taką po podróżach drugą pasją największą, a słyszę, że tam coś się dzieje, sporo ludzi, jakiś tłum się tam zebrał. Idę, tylko nie wiem jak tam się przedostać na tą drugą stronę. A, już wiem, tu jest przejście, dobra. Wszystko fajnie, ale znowu pada. Cały urok pryska. Muza na żywo, późna godzina. Wchodzę tu w przejście podziemne. Wracam do hostelu. Na dzisiaj kończę. Jutro też jest dzień. Żegnam Was. Do zobaczenia. Do jutra. Kurczę, ale laseczki tu chodzą. Ja pierdzielę, pomimo tej pogody wyrozbierane.